Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo ciekawą opowieścią, którą, jak wiecie, ja takie opowieści bardzo lubię, które bardzo często, bardzo fajnie się przekładają na nasze codzienne życie. Dziś również mamy taki temacik, który wielu z nas dotyczy. Mianowicie, kiedyś do jednego miasta przyjechał Aleksander Wielki. Wiecie, kto to był? Taki bardzo słynny pan z dawnych lat. No i mieszkał gdzieś tam sobie pewien taki pan, który był ogromnym jak gdyby filozofem, bardzo cenionym filozofem. I ten pan po prostu zafascynował się naukami Buddy. No i zrezygnował ze wszystkiego. Oddał swój dom, oddał swój cały majątek, oddał wszystkie rzeczy, które posiadał. Zamieszkał sobie bardzo blisko targu w drewnianej beczce. Na sobie miał tylko stare, podziurawione szaty. No więc Aleksander, będąc w tym mieście, zainteresował się troszeczkę tym panem. Mówi, chciałbym z nim porozmawiać, i poprosił tam swoich sługów, żeby znaleźli, gdzie ten filozof jest. No i ruszyli razem do tego filozofa. Stanął przed nim w całej swojej pięknej postawie, świecący hełm, świecąca zbroja, wszystko pięknie wyczyszczone. I zadał mu jedno pytanie, mianowicie: filozofie, bardzo chciałbym spełnić jedno życzenie dla ciebie. Czego sobie życzysz? Na to filozof odpowiedział mu: no wiesz, Aleksandrze, tak, mam jedno takie życzenie. Aleksander już się zastanawiał, co to może być. Może będzie chciał dom lub coś innego. Jednak filozof odpowiedział mu: proszę, przesuń się troszeczkę na bok, ponieważ twój cień pada na mnie i zasłaniasz mi słońce. W tym momencie Aleksander totalnie zdębiał, ponieważ nie spodziewał się takiego życzenia. Wtedy odpowiedział filozofowi: wiesz co, gdybym mógł i gdybym nie musiał być Aleksandrem, to chciałbym być tobą. Moi drodzy, morał tego całego opowiadania jest taki, że bardzo często w ludziach budzi się żądza posiadania jak najwięcej. Gonimy z miejsca na miejsce cały czas, podobnie jak taki chomyk w kółeczku, żeby tylko móc pozyskać kolejne dobra. I to wszystko ma swoje konsekwencje, ponieważ z jednej strony tracimy nasz cenny czas. Ucieka nam życie. Ponieważ ucieka nam życie, poświęcamy coraz to więcej czasu na to, żeby zdobywać kolejne rzeczy w życiu. I kiedy będziemy już starzy i przestaniemy pracować, to nagle zorientujemy się, że uciekło nam życie i posiadamy przeróżne rzeczy, a tak naprawdę całe życie przeleciało nam przez palce. Druga strona medalu jest taka, że im więcej zaczynasz posiadać, tym więcej zaczynasz się martwić. Czy jesteś w stanie to utrzymać, czy tego nie stracisz, czy ci się może coś popsuje z tego, będziesz musieć znowu na nowe zbierać i znowu będziesz musieć pracować jeszcze więcej, żeby to zamienić na coś innego. Dziś dodatkowo rzeczy są tak robione, żeby wytrzymały z tobą tylko 2-3 lata. Czasem nawet krócej. Mi się zdarzało kiedyś rzeczy kupić, które wytrzymały tydzień, 2 i się zepsuły. Nie jest to tak, że kupimy to raz w życiu i to nam do końca życia praktycznie już wystarczy. Takich przedmiotów jest naprawdę bardzo mało. A nasz czas poświęcamy tylko i wyłącznie na to, żeby je zdobyć. A później się zamartwiamy, żebyśmy tego nie mogli stracić. Moi drodzy, ludzie, którzy bardzo często posiadają niewiele lub czasem posiadają nawet i nic, są szczęśliwsi od tych, którzy naprawdę dużo posiadają. I to jest paradoks, jak gdyby, może część z was tego po prostu nie zrozumie,
Ale popatrzcie sobie na takiego, powiem, pana, który często stoi pod monopolowym, załóżmy. On zawsze ma dobry humor. On zawsze sobie pożartuje, on zawsze się pośmieje, on nie posiada praktycznie nic. On żyje z dnia na dzień, on żyje od człowieka do człowieka, którego spotka i poprosi o 2 złote, czy o złotówkę. I tyle. Wiadomo, że ten czas nie jest optymalnie spędzony, bo dla mnie to też jest stracony czas na różnego rodzaju stany, które tam występują, ale ten człowiek jest wolny. Ten człowiek nie jest uwięziony przy niczym. I podobnie jak ten filozof tutaj na tym rynku, on również nie był do niczego uwiązany, on był wolny. W każdej chwili mógł sobie iść robić, co tylko będzie chciał. Nikt mu nie kazał, teraz musisz zrobić to, teraz musisz zrobić to, teraz musisz tu musisz o tej godzinie wstać, tu musisz pojechać tam, tu musisz zrobić to i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek był wolny. Czy my wszyscy nie tęsknimy za taką wolnością? Czy też nie uważacie, że ten cały system, który teraz jest stworzony, bardzo przypomina coś, co bardzo się ogólnie tępi? Co się mówi, że w ogóle praktycznie, że jest to nawet nie do końca legalne? Kiedy ludziom kazano robić dane rzeczy i musieli to robić. Czy chcieli, czy nie chcieli. Czy wam tego to bardzo nie przypomina? Tego całego teraz systemu, w którym żyjemy? Bo mi to bardzo taki system przypomina. Też wielu ludzi bardzo często się dziwi, jak ty możesz żyć w takiej zapiziałej chacie drewnianej. Przecież mógłbyś iść gdzieś indziej. Mógłbym, pewnie, żebym mógł, ale nie chcę. Nie przeszkadza mi to, że nie mam zwykłej toalety, że mam -10, jak idę do toalety na przykład, czy -20 w zimie. Mnie absolutnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi też, że nawet nie mam kranu z wodą w domu, bo nie mam takiego kranu. Nie przeszkadza mi to wszystko, ponieważ nie muszę się martwić zbytnio, ponieważ zbyt dużo tutaj nie posiadam. I nawet gdybym to teraz mógł stracić, czy bym to musiał zostawić, czy nie wiadomo co jeszcze, nie byłoby to dla mnie jakąś wielką stratą, jakąś wielką szkodą. Co innego, gdybym miał jakąś teraz ogromną wilię, na którą pracowałem, nie wiem, 20, 30, 50 lat. I bym to miał kupione i nagle bym ją stracił. No to też byłby wielki problem, bo straciłbym dużą część mojego życia, którą tam włożyłem. Oczywiście tu też remontowałem i tak dalej, ale jednak jest to inaczej, kiedy na coś pracujesz wiele lat. Tak samo jak nigdy nie zdecydowałem się na zakup jakiegoś nowszego samochodu. Ponieważ widząc to, co teraz mam, starszy samochód, i jak często ktoś na mieście gdzieś otworzy jakieś drzwi i ci przywali w samochód i ci zrobi kolejną wgniotkę do kolekcji, i teraz sobie myślę, miałbym jakiś samochód, nie wiem, za kupę kasy, i ktoś by mi tak drzwi otworzył za każdym razem gdzieś na mieście i zrobił wgniotkę, to ten samochód wyglądałby po roku czasu tragicznie. No nie oszukujmy się. I byłaby to wielka szkoda dla mnie. A tak, przychodzę, kolejna wgniotka do kolekcji. Idziemy dalej. No i tyle. Także taka historia na dziś daje troszeczkę do myślenia. Daje do myślenia to, żebyśmy żyli tak, jak chcemy. Żeby poczynić przeróżne rzeczy w tym kierunku. Jeżeli pracujesz, wybieraj taką pracę, która sprawia ci przyjemność, a nie do której idziesz z niechęcią. Bo to będzie całkiem inaczej. Ty już rano wstaniesz wesoły, bo idziesz robić to, co lubisz. Inaczej to wygląda, kiedy idziesz robić coś, czego nie lubisz i nie chcesz tam być. Wtedy po prostu robisz to przeciwko, jak gdyby, swojej własnej woli. I staje się to, jak gdyby, niefajne. Tego czasem warto opuścić strefę komfortu i poszukać czegoś, co naprawdę lubisz, co kochasz. I tym się zająć. Taki to przekaz na dziś, moi drodzy. Pamiętajcie o konkursie, który już powoli dobiega końca. Jeszcze możecie w nim udział wziąć.
Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam macie wszystko zalinkowane. Są to produkty, których korzystamy od lat i je polecamy wam tutaj. Kupując cokolwiek tam teraz, możecie sobie wpisać konkurs z szamanem w uwagach do zamówienia i koniecznie do 30 marca zostawić nam tutaj komentarz z jakąś fajną historią na temat tego produktu, który zakupiliście, moi drodzy. A my już 30 marca będziemy kogoś z was wybierać, kto otrzyma bon na 12 000 złotych do tego sklepu. Także pamiętajcie o tym. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i żyjmy też wyjątkowo. Spędźmy ten czas, który tutaj mamy, wyjątkowo, a nie w przymuszonym czymś, co nam się tutaj narzuca. Bo pomimo, że jest to przymuszone, pamiętajcie, że zawsze możemy to odwrócić i zrobić to, co lubimy, i jednak się wpasować w ten tłum i też po prostu normalnie pracować, zarabiać i tak dalej. Tylko trzeba to sobie wszystko odwrócić. Nie jest to łatwa droga. Trzymajcie się. Hej, ale jest warta.